Witajcie telewidzowie kolejnego i ostatniego dnia z Pragi. Ja mam jakieś 15 minut, żeby się wyprowadzić z tego hostelu, ale jeszcze muszę coś zjeść, więc idę najpierw na śniadanie. Tutaj mamy recepcję, a na samym dole jest kuchnia. Jest godzina 10:10, ja mam jakieś pół godziny na stację z buta, a o 11 odjeżdża mój autobus, więc powiedzmy jakieś 15 minut będę miał zapasu, bo z tymi plecakami pewnie trochę mi zejdzie, zawsze jeszcze coś tam dogram, ale miałem też szczęście przez te 2 dni w Pradze, bo pogoda była świetna, słoneczna, a dzisiaj zwaliło się chmury, widzę, że też deszcz padał, nawet nadal lekko kropi. W słoneczną pogodę te budynki wyglądają zdecydowanie lepiej, nie mówię, że jest źle, ale jakby mam teraz perspektywę, jak to wyglądało w słońcu. Spójrzcie, jak wygląda te muzeum z przodu. Szedłem już na autobus, żeby pojechać do Austrii, do Wiednia, ale po drodze wpadłem na pomysł, że skasuję te połączenie, bo mogłem za darmo skasować, bo tak mi się spodobała podróż pociągiem RegioJet, że postanowiłem pojechać też autobusem do Austrii. Ale tam jest darmowa anulacja, 15 minut przed odjazdem, więc anulowałem i też RegioJet sprawdziłem, kupiłem bilet do Bratysławy. Pomiędzy tymi miastami jest około godziny, więc nie zrobi mi to wielkiego problemu, bo jutro muszę być już na lotnisku w Austrii, ale postanowiłem, że będę dzisiaj w Bratysławie. Jestem już na stacji i przez to, że zmieniłem ten bilet, nie muszę gonić na stację autobusową, bo stacja, powiedzmy, czeskie PKP jest w połowie mojej drogi. Jest już, na który peron wjedzie mój pociąg 4J. Jakby, no nie ma ich tutaj wcześniej, widzicie? W Polsce to mi się wydaje, że wcześniej są, a tutaj trzeba czekać jak na samoloty czasami. Jestem już na swoim peronie, ale jakoś tak dziwnie, bo nie ma napisane w ogóle, że jedzie tutaj, jest do Gdyni Głównej, to też ciekawe, z Pragi do Gdyni Głównej, jakby ktoś chciał jechać, ale nie ma tego mojego pociągu tutaj. Jest i Bratysława, jest i mój pociąg, ale jak rezerwowałem bilet, to widziałem, że jest upchany ten pociąg, sporo ludzi, zresztą widać. Wszyscy lekko zmieszani, bo pociąg zatrzymał się w innym miejscu i teraz wszyscy muszą przejść. Tam pewnie wjedzie jeszcze jeden inny. Dobre jaja, bo miałem przedział taki jak w autobusach, że są dwa po jednej stronie, ale dostałem SMS-a, bo jestem zalogowany tutaj polskim numerem do RegioJet. Dostałem SMS-a, że wagon nie ma klimatyzacji, że będzie zimno, że zmienili mi miejsca. I zmienili mi miejsce teraz na takie przedziałowe. Lekkie zamieszanie, bo chyba nie tylko mi zmienili ten bilet. Na jedzenie czekałem jakieś 25 minut, 69 koron ten zestaw kary i kawa. To jest raptem 12 zł. Jak będziecie jechali RegioJet, to próbujcie te czerwone kary, bo jest naprawdę dobre. Mamy sporo opóźnienia z jakieś 60 minut przez to, że lokomotywa coś tam prądu nie daje. Zresztą wcześniej już nie było ogrzewania, co wam wspomniałem, to pewnie dalszy powód, ale patrzcie, kto tu podjechał. Zaraz wam pokażę. Jaka kolej? Widzicie? Nasz polski przewoźnik. Wracam już do pociągu, bo ponoć zaraz odjeżdżamy. Tutaj kapitan nam coś gada. Przekroczyliśmy rzekę Morawa i jesteśmy już na Słowacji. Podpytałem, kto od... O, jest mój kolega. Czy będą zamówienia jeszcze? Dobra, wracam, zaraz wam dogram. Już złożyłem zamówienie u mojego kolegi, a mamy jakąś niespełna godzinę, już godzinę od granicy, żeby dojechać do Bratysławy. Po 5 godzinach i 20 minutach jestem już w Pradze, chciałem powiedzieć, z Pragi wyjechałem w Bratysławie, miałem być godzinę wcześniej, ale też jeszcze spoko, bo jest widno. No i oczywiście na Słowacji jest inna waluta, nie ma koron. Jestem już na stacji, tak wygląda stacja. O, też niewielka, widzę, tam jest wyjście. I polski turysta może być od razu zadowolony. W Polsce uwielbiamy kebabę i tutaj od razu można jakiegoś kepca dorwać. Ceny
kebab w czymś tam, doner 5,90. Koło 6 euro trzeba dać. 6 razy 4, 24 zł powiedzmy. Główna stacja też nie jest jakaś za wielka. Zresztą Bratysława, nie oszukujmy się, nie jest jedną z największych stolic w Europie, bo ma niespełna 0,5 miliona mieszkańców. Cała Słowacja ma lekko ponad 5 baniek, 5,5 miliona z tego co kojarzę. Po drodze zarezerwowałem też sobie hostel. Mam teraz jakieś 22 minuty, żeby tam dojść na pieszo. Oczywiście idę na pieszo, bo jak idę na pieszo, to wtedy mogę trochę miasta poznać. Na pierwszy rzut oka to Słowacja już nie jak Praga, bardziej trochę jak Warszawa. Może nie stare miasto Warszawy, ale takie dalsze dzielnice. Muszę iść na drugą stronę ulicy, ale tutaj jest składka. No jak trzeba, to trzeba. Reklama kasyna na ulicy? Czy na Słowacji jest to legalne? No pewnie tak, skoro taki billboard. No u nas to raczej by nie przeszło. Powoli dochodzę do Starego Miasta, więc też fajne stare budynki się zaczynają. Przez 2 dni po Pradze zrobiłem 25 km i powiem wam, że moje łydy teraz to odczuwają. Czuję taki ból palący teraz w łydkach, no bo przed tym wyjazdem jakoś za wiele nie chodziłem, więc przyda mi się teraz trochę takiego rozruchu. Nie są to słowackie przysmaki, ale widzę, że już jest coś więcej niż w Pradze, chociaż są jakieś budy. Byłem już się zarejestrować w swoim hostelu, ale mnie nie wpuścili, bo powiedzieli, że muszę zapłacić podatek miejski, a podatek miejski w Bratysławie wynosi 3,5 euro. No i nie można zapłacić tego kartą, musi być gotówka, a że ja gotówki nie mam, to muszę iść teraz wybrać pieniądze. Moim zdaniem 3,50 trochę dojenie ludzi, bo wszyscy, którzy tutaj przyjeżdżają, muszą zapłacić 3,5 euro. Trochę, no wyobraźcie sobie, no weźcie sobie, porównajcie Bratysławę a Pragę. W Pradze nic nie doją, a tutaj doją 3,5 euro od każdego turysty. No, nie lubię tego. Kto lubi podatki? No nikt nie lubi podatków. Tym bardziej ja bym rozumiał, żeby to była jakaś, nie wiem, wyjątkowa stolica i mnóstwo ludzi tutaj przyjeżdża i chce tutaj przyjeżdżać, no to płacam. No ale w tej Bratysławie za wiele nie ma. Podobno ten mam za darmo, więc idę, spróbuję, wezmę kilka tych euro. 5 euro chcą za wybranie, co to ma być? No dobra, idę szukać innego. Kolejny bankomat, sprawdźmy, czy ten będzie coś chciał. Ten to w ogóle nie chce czytać mojej karty, włożyłem odwrotnie. Ten w ogóle od razu czy chce rachunek, więc kurczę, nie wiem, czy w ogóle coś pobiera. No powinien pokazywać, spróbuję. 30 euro dałem. 5 euro też chcę, ale numer. O kurde, wypłaca? Ale numer, dostałem SMS-a, że wypłaca, ale nie chcę tego, kasuję. Lecimy z kolejnym bankiem. I wypłaciłem 50 euro w tym banku, jakbyście byli na Słowacji. Mam te 50 euro, już idę zapłacić za ten podatek i też pytałem na recepcji tego chłopaka, jakieś jedzenie lokalne, słowackie, mówię tutaj jakiś street food może będzie, coś na ulicy dostanę, on mówi, no jak wyjdziesz tutaj 2 ulice, mówi w prawo pójdziesz, to mówi tam jest dużo kebabów, też jest gruzińska restauracja. Także, no nie wiem, czy to jakieś lokalne, no pewnie są, no może tylko nie powiedział. Mam już wszystko, mam też klucz, także wchodzę do swojego pokoju. Standard gorszy, to wiedziałem już wcześniej niż ten w Pradze. Numer 3, to podejrzewam, że to jest moje łóżko. Nie ma tych zasłonek, ja to uwielbiam jak są zasłonki, ale przyjrzałem kilka tych hosteli tutaj w centrum i nie było tych zasłonek. Ale ja widzę, że tutaj jest jedno łóżko, drugie tam może zajęte i tyle. Nadal nie ogarnąłem sobie żadnej kłódki, więc mam nadzieję, że w Bratysławie też sami porządni ludzie i nikt mi tutaj nie będzie zaglądał. A ja się przepakowałem w taki mały plecak, zabrałem co najważniejsze i wychodzę. Chyba wam nie wspomniałem, że ten hostel kosztował mnie 55 zł, no oczywiście plus te 3,50 podatku. W pokoju mamy też łazienkę, nie trzeba nigdzie wychodzić, w Pradze trzeba było wychodzić. Jest jeden prysznic i też jeden kibelek. No i umywalka. Umywalka, pamiętajcie, nie poprawiajcie już mnie, bo ja już wiem o co chodzi. Wjechałem jeszcze na 3. piętro, bo ponoć tutaj coś jest, no i jest jakaś siłownia i jeszcze tutaj też u góry jest siłownia, są też jakieś stoliki, więc można sobie tutaj przyjść i posiedzieć, spędzić trochę czasu. Ale idę, bo jeszcze jeden pokój jest po drugiej stronie w sumie tych drzwi. Też taka wspólna przestrzeń do posiedzenia, ale powiem wam szczerze, że bez klimatu, taka jakby mało przyciąga, żeby tutaj w ogóle siedzieć. No i oczywiście jest też palarnia. To jest 3. taki pokój, gdzie można przyjść, posiedzieć. Tu też jest prysznic. I jeszcze jedne drzwi są. Tutaj jest też taka przestrzeń, można sobie posiedzieć. A tam dalej jest kuchnia. Jest wszystko, co potrzeba. Są jakieś garki, jest zlew. Ktoś tutaj coś gotuje, bo czuć nawet gorąco, jakiś makaron przygotowany. Też tutaj są, zobaczcie, jakieś miski pewnie, zaraz sprawdzimy. Szklanki, wszystko jest. Kubki będą, są i kubki, tutaj jakieś miski widzę. Tak, także wszystko jest. Lodówa też jest, zobaczymy jaki stan lodówki, bo to różnie bywa w tych hostelach. No nie najgorzej, nie najgorzej. O, tu widzę cały gar jedzenia ugotowany. Nie wiem, czy oni kogoś karmią, bo tam też cały stał. Sprawdzimy jeszcze to. Też pusto, no nie najgorzej.
Tutaj znowu gotują cały gar jedzenia, więc nie wiem, czy oni tutaj żywią ludzi, którzy pracują. Być może. Też się nie nastawiam na jakieś wielkie zwiedzanie Bratysławy, bo jestem tutaj trochę przesiadkowo. Dzisiaj o 3 rano wyjeżdżam, zmieniam kraj po to, żeby wsiąść w samolot i polecieć jeszcze do innego kraju. Także no mówię, już się powoli ciemno robi, więc raczej będzie jakieś jedzenie. Też mówię wam, jestem trochę zmęczony i nogi mnie bolą po tym spacerze w Pradze, więc myślę, że jakieś jedzenie. Przejdę się gdzieś po głównych ulicach, dziewczyny się tutaj śmieją. Przejdę się po głównych ulicach i wrócę do hostelu się wyspać. Są jakieś rzeźby, ale nie rzeźby, chciałem wam pokazać. Wygląda na to Banco Casino, patrzcie. Że to nie tylko jakieś online kasyna, tylko stacjonarnie można przyjść pograć. Wcześniej widziałem burgera i kebaba. Tutaj tak samo. Co oni tu sprzedają? Orientalne jakieś jedzenie. Indian Kitchen też. O kurde, zaraz tutaj pozaglądam. Tutaj znowu, patrzcie, wietnamskie bistro. Dosłownie od razu za rogiem kolejny kebab. Takie są ceny kebabów. Po prostu liczmy, bo tu jest euro. Po prostu liczmy 5 razy 4, no średnio powiedzmy 4 zł euro. Tutaj jest ten kebab, który wam pokazałem, a tutaj jest kolejny, więc może kolega miał rację, że Bratysława kebabami stoi, a nie lokalną kuchnią. Kolejny kebab i tak jak w Pradze, w Słowacji też mają mojego starego pracodawcę. Zrobiło się już dość zimno w Bratysławie, ale nie wiem, czy będziecie to widzieć. Nie, teraz nie widać. Tam kawałek wieży widać. Spotkałem takich, chciałem powiedzieć znajomych, nie znajomych, w sensie poznałem ich teraz, moi nowi znajomi, można tak powiedzieć, 3 chłopaków, którzy tutaj studiują i powiedzieli mi, że tam jest zamek i że tam można wejść jeszcze o tej godzinie nawet, więc idę zobaczyć, jak to będzie wyglądać. To mi wygląda na jakiś kościół i właśnie wieczorami ładnie one są oświetlone, jak są białe. A tu kolejny kebab, zamek już widać, też ładnie oświetlony. Nie wiem, czy to dobrze zobaczycie, ale tutaj są mury Starego Miasta. Tam za tymi murami można też trochę pochodzić. Chłopaki powiedzieli, że fajnie, ale w dzień coś można zobaczyć, wieczorem to tak nudno trochę. Tam jest jakaś bazylika albo jakaś katedra, tak mi się przynajmniej wydaje. A ja muszę iść gdzieś tutaj, zniknął mi ten zamek. Jednak okazało się, że muszę iść wzdłuż murów Starego Miasta i pewnie będę skręcał gdzieś obok tej katedry. Fajnie te mury wyglądają na takie mega stare. Jakoś słabo to oświetlone, albo ja idę złą drogą, bo tam dalej to już nic nie widać. Odpaliłem sobie lampę, żeby tu zaraz od jakiegoś cygana w łeb nie wyrwać. Wygląda na to, że jestem w dobrym miejscu. Tu jest jakiś posąg, ale w ciemności za bardzo go nie widać. Kto to jest? No jakaś kobieta. Jestem już pod zamkiem. Chłopaki powiedzieli, że brama otwarta. I brama otwarta. Jakbyście chcieli tutaj wejść, no to macie godzinę otwarcia codziennie do 22. No i codziennie od 8 też. Jestem już w środku i tak wygląda ten zamek. Pewnie jeszcze tam bliżej mogę podejść. Zaraz to jakoś spróbuję, ale patrzcie. W porównaniu do Pragi, no to tutaj nie ma nikogo. Zresztą no nie ma tutaj nikogo. O, ktoś za mną idzie, ale naprawdę bardzo mało ludzi tutaj. No pięknie ten zamek wygląda. Jestem już pod zamkiem i powiem wam, że robi ogromne wrażenie. Naprawdę bardzo dobrze podświetlony. Zresztą tam widać, jakie są LEDy konkretne z każdej strony. Z tej strony brama jest zamknięta. Tam widzę jeszcze jakaś jedna brama jest z drugiej strony. Zaraz podejdę. Też widzę jakieś 2 duże rzeźby. O tych światłach wam mówiłem. No trochę światła potrzeba, żeby taki zamek oświetlić. To są te 3 postacie i ta z przodu trzyma krzyż. Taki krzyż też zobaczycie na słowackiej fladze. Jestem po drugiej stronie, tu jest ta brama. Ta brama nie wiem po co jest, bo ona jest tak trochę z boku, ale tutaj też jest ładny most oświetlony, widzicie? I dzisiaj, no może już nie dzisiaj, jutro będę musiał go przekroczyć o 3 nad ranem. Mam autobus gdzieś stamtąd, niedaleko mostu, więc będę musiał pocisnąć przez ten most dzisiaj. Jutro. Z przodu ten zamek wygląda jeszcze lepiej. Tu też jakaś rzeźba. Kurczę, zaczyna mocno wiać. Jestem już na najwyższym punkcie, nie licząc oczywiście tego zamku i tych wież. I teraz widać Bratysławę. Ponoć całą, dookoła można zobaczyć. No i tutaj jest ten most, który będę przekraczał jutro. Wróciłem już do siebie na dzielnicę, idę teraz wziąć najbardziej popularne danie w Bratysławie, czyli kebab. Wybrałem tego kebaba, a skoro idę w kebaba, to już wam mówię dlaczego. Przejrzałem opinię kilku tutaj kebabów na tej ulicy i ten ma 4,5. Dobre opinie. Opisują tutaj ludzie, że oni robią swojego placka, więc to też jest ważne. Nie zabijałem jakąś tam tortillę, która później jest trochę sucha. To w zależności kto co lubi. Ja lubię właśnie takiego lawasza. Zobaczymy, czy tak będzie. Mam już swojego kebaba. Powiedziałem, żeby był bez pomidora. 5,70 w euro, czyli 24 zł. Coś takiego. Biorę, idę do hostelu, sprawdzę w środku. Mam już swojego kebaba. Trochę miękki się wydaje. Ale placek. Cieplutki. Biały sos też rewelka. Wziąłem miks, żeby był trochę ostry. O matko. Zawsze mnie to brzydziło, jak starsi ludzie mieli na wąsach jakieś jedzenie. Dobry kebab. Witajcie kolejnego dnia i co? Powinno być ciemno, powinna być 2 godzina i ja powinienem jechać na lotnisko do innego kraju. A co się stało?
Nie wiem jak to zrobiłem. Dobra, dam wam tutaj 3 sekundy, żebyście zgadli co odwaliłem. 3, 2, 1. Zarezerwowałem bilet na dzień następny, a nie na dzisiaj. Także muszę jeszcze zostać jeden dzień w Bratysławie. Nie wiem jak ja to odwaliłem, nie wiem jak ja to sprawdzałem. Gdzieś może to w głowie było, bo miałem jechać najpierw do Austrii i pewnie tam miałem jeden dzień zostać i jeden dzień tutaj. A wszystko mi się pokręciło, nawet nie wiem przez co. A nogi mnie tak nawalają, że ledwo chodzę. Zawsze jak za dużo się nachodzę, to mnie bolą tutaj łydki z przodu i wtedy nie mogę chodzić. I sprawdzałem, jak byłem ten pełny dzień w Pradze, zrobiłem 26 km. Nawet się nie spodziewałem, że tyle przeszedłem. Więc jak na razie to ja idę jakieś zakupy zrobić, coś do jedzenia i wracam odpoczywać. Mam już swój boczek i ziemniaków też trochę. I tak wygląda moje śniadanie, ziemniaki i boczek. Patrzcie, jaki chrupiący, jak w Azji. Smak najważniejszy. Ale chrupiący. Rewelka. Wyskoczyłem sobie po kolację po kilku godzinach w hostelu. Odpoczywałem cały czas, jak wiecie. I co znalazłem? Sklep z takimi rzeczami, gdzie jest wszystko i mają też kłódki, więc muszę jakąś kłódkę sobie dobrać. Lepiej wydać euro czy 2 niż później płakać. Wczoraj jadłem tamtego kebaba. Dzisiaj z polecenia spróbuję tego obok. Ponoć lepszy. Choć opinie ogólne ma gorsze. Tamten miał 4,5, ten ma 4. Kurczak wygląda dość dobrze, więc biorę samego kurczaka. No ta wołowina to raczej jakaś mielonka. W tamtym wczorajszym na duży plus, że placka mieli wypiekanego własnoręcznie, a ten był z jakiejś paczki. Placek zdecydowanie tam lepszy, to taka zwykła tortilla.